Cześć, jestem Bartik z kanału Strefa Strachu Bartiksa. Dziś, po kilkumiesięcznej przerwie, omówimy nowy iceberg. Tym razem o tematyce jumpstera. Znajdziemy tu różne fakty, mało znane ciekawostki, czy mroczne sekrety tej franczyzy zgromadzone w jeden 7-warstwowy iceberg. Dla ciekawych, cała góra ma około 50 tematów. Iceberg pisałem po angielsku, ale entry będę czytał po polsku. Kolor czcionki ma tutaj duże znaczenie, więc wyjaśnię wam, o co z tym chodzi. Kolor biały oznacza treści powszechnie znane. Czarny te, które są mniej znane, ale wciąż. Czerwony te najmniej znane lub zaginione. Zaczynamy. Jamba Music. To można by powiedzieć główny kanał Jamby. To tu najczęściej pojawiają się nowości, takie jak nowe teledyski czy ich zapowiedzi. Aktualnie jest nieaktywny, bo ostatni film został wrzucony 28 listopada 2013 roku. Paroduje on popularny duet muzyczny. Warto to zapamiętać na później. Anna Blue to niemiecka piosenkarka, która na początku swojej kariery była związana z jumpsterem. Stworzyli oni teledysk do jej piosenki So Alone, który można było również nabyć jako dzwonek. Niektórzy błędnie uważają Blue za jej nazwisko. Jest to fałsz. Prawdziwego nazwiska nie znamy do tej pory. O Annie również będzie trochę później w icebergu. Crazy Frog to słynna niebieska żaba, która uważana jest za ikonę lat 2000. Co ciekawe, nie został on stworzony przez Jambę. Oni jedynie użyli go do promocji dzwonków. Prawdą jest za to, że to właśnie oni nadali imię Crazy Frog. Jego największym hitem jest piosenka Axel F., która na chwilę obecną ma prawie 4 miliardy wyświetleń na YouTube. René Lataupe, kolejna gwiazda Jamby. To mały brązowy świstak, który był promowany na początku działania jumpstera. Co ciekawe, nie jest on kretem, jak większość uważa, a świstakiem. Jego największym hitem jest utwór Minon Minon. Znalazłem też tą dziwną wersję Lataupe na Spotify. Baby Wuwu to postać małego dziecka w piżamie. Nie wyróżnia się on zbytnio. Często jest określany jako cutest baby in the world. Nie wiem czemu, ale na jego kanale możemy znaleźć też piosenki królika. Schnuffelbany, to o nim mowa. On jest już popularniejszy. Jego jedna piosenka jakiś czas temu ponownie stała się wiralem ze sprawą TikToka. Ma on też swój damski odpowiednik nazwany Schnuffelina. Posiada on dwa kanały. Schnuffel TV i Schnuffel Vevo. The New Crazy Frogs. To dwie zielone żaby z tylko jedną piosenką. Jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że to właśnie oni byli moim pierwszym spotkaniem z Jambą. Szczerze mówiąc, nie wiem co mogę o nich powiedzieć więcej, więc przejdę dalej. Tiger Boo. Kolejna postać z jedną piosenką na koncie. Mały tygrys z całkiem uroczym teledyskiem, który na kanale Jamba Music ma aż 34 miliony wyświetleń. Damien Dawn. To druga naprawdę istniejąca postać. Nagrywał on albumy razem z Anną Blue. Jego przygoda z jumpsterem również zaczęła się na początku jego kariery, gdy ci obdarzyli go w animowanym w 3D teledyskiem. Jako ciekawostkę dodam, że ma on polskie korzenie i podobno potrafi posługiwać się językiem polskim, ale w internecie na próżno szukać jakichkolwiek dowodów na to. Tak oto kończymy pierwszą, wierzchnią warstwę tego iceberga. Rozpocznijmy więc warstwę drugą. Preview, czyli po polsku zapowiedź, to skróty teledysku dodawane na kanał Jamby jako swego rodzaju trailer nadchodzącego teledysku. Charakteryzowały się wielkim napisem preview na środku ekranu i długością maksymalnie 1,5 minuty. Jamba.fr. Strona internetowa Jamby, aktywna w latach 2005-2017. Oprócz oczywistych rzeczy jak dzwonki czy tapety, znajdowały się tam też awatary czy krótkie filmiki. O innych, nieoczywistych, pomówimy później. Strona przez wiele lat zmieniała swój wygląd. Została zamknięta, jedyny sposób, by zobaczyć na niej cokolwiek oprócz errora, to Wayback Machine. Postacie drugoplanowe. To postacie mniej kojarzone, ale wciąż jakkolwiek. Przykładem może być wyżej wspomniany Tiger Boo czy Party Bee. Zwykle mają od 1 do 3 piosenek. Kanały poboczne. Jamba posiada wiele kanałów. Na główny wygląda Jamba Music, bo to zwykle tam pojawiały się nowości.
Mimo to nie jest to kanał z największą liczbą subskrypcji. Takowym jest Jumpster z liczbą ponad 500 000 subskrybentów. Wszystkie kanały wymieniłem w pierwszej części szukania zaginionych piosenek Robot Little, więc posłużę się tym fragmentem. Udało mi się odnaleźć Jamba Music, Jamba All Stars, Jamba Jamba, Robot Little Mix, The New Crazy Frogs, Schnuffel TV, Baby WW, Jumpster. Viva to muzyczna stacja telewizyjna, na której często emitowane były reklamy Jumpstera. Możemy to wywnioskować z dostępnych do dziś fragmentów. Zakończyła działalność 31 grudnia 2018 roku. Jumpster Jamba Archive to kanał, który zajmuje się archiwizacją starych reklam Jumpstera z całego świata i nie tylko, bo są tu też uploadowane storyboardy do teledysków Crazy Froga, zabawki z McDonalda z Crazy Frogiem, czy piosenki z płyty Jamba Hits, o której powiemy trochę później. Krótko mówiąc, ten kanał to kawał historii Jumpstera. Daft Punk. Pamiętacie, gdy mówiłem, żebyście zapamiętali, kogo parodiuje ostatni film z kanału Jamba Music? Teraz powiem wam o tym więcej. Otóż w okresie, gdy ten film był publikowany, duet Daft Punk wydał swój ostatni album Random Access Memories. Teledysk René Lataup'e ewidentnie nawiązuje do Get Lucky. To entry oraz dwa kolejne umieściłem w ramach ciekawostek, więc nie będę się nad nimi rozwodził. Prawdziwy René Lataup'e. Istnieje kostium René Lataup'e, który był używany w kilku starszych filmikach Jamba. Harlem Shake. Na fali popularności tego trendu Jamba nagrała własną wersję Harlem Shake 11 marca 2013 roku. Takie trzy lekkie ciekawostki na zakończenie warstwy. Kolaboracja z MTV. Używając Wayback Machine na stronie Jamby, możemy znaleźć logo MTV i treści sugerujące ich współpracę. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, skąd taka współpraca, ale niech będzie. Być może stało się to dlatego, że stacja Viva od 2004 należała do Viacomu, czyli korporacji posiadającej również MTV. Jedyne, co zyskała Jamba, to niewielkie dodatki na swojej stronie. Jamba Hits to seria 4 albumów zawierających różne starsze piosenki Jamby i nie tylko, bo znajdował się tam też utwór Dragostalintej zespołu Ozone, który nie jest jakkolwiek związany z Jambą. Co ciekawe, płyty można kupić nadal nie tylko z prywatnych archiwów, a hurtowo. Dwa wampiry. To jedynie drobna ciekawostka. W uniwersum Jamby istnieją dwa wampiry. Pierwszy, bardziej znany, czyli Damien Dawn, o którym opowiadałem wcześniej, a drugi, raczej mniej kojarzony, Jaden, z jedynie jedną piosenką na koncie. René Lataup'e x Alvin i Wiewiórki. Na kanale Jamba Music znajduje się kilka filmów od René Lataup'e, na którym występuje również Alvin, Szymon i Teodor. Wydaje mi się, że miał to jakkolwiek rozpromować trzecią część filmu o wiewiórkach. Dłuższa wersja So Alone na Spotify. Teledysk do So Alone, wspominany już kilkukrotnie w tym filmie, zawiera skróconą wersję utworu. Oryginalną, dłuższą wersję znajdziemy na Spotify. Konkurs na remix Robot Little. Konkurs dokładnie omówiłem w tym filmie, dlatego tu go streszczę. Jamba zorganizowała konkurs na zremiksowanie piosenki Robot Little, a zwycięzca zgarniał nagrodę 500 €. Na kanale Robot Little Mix dostępne są wszystkie remiksy. Mobilogo to gorsza i o wiele mniej znana firma, zajmująca się dokładnie tym samym co Jamba, ale na mniejszą skalę. Istnieje playlista na YouTube, na której jest sporo piosenek różnych postaci, być może nawet wszystkie. Jumpster, Indyk. Z góry przepraszam, ale podczas pisania tego iceberga normalnie znajdowałem informacje na ten temat, ale dziś nie mogę znaleźć nawet wzmianki, więc niestety nie zobaczycie w tle żadnych filmików ani zdjęć. Wszystko, co powiem na temat tego indyka, będę mówił z pamięci. A więc gdy przeglądałem YouTube w poszukiwaniu zakapanych kanałów Jamby, natknąłem się na nazwany Jumpster kanał, a na profilowym był wyrenderowany w 3D indyk w czapce z daszkiem i okularach przeciwsłonecznych. Na swoim kanale miał kilka piosenek hip-hopowych z teledyskami z wcześniej wspomnianym indykiem. Wydaje mi się, że nie jest on powiązany jakkolwiek z naszym Jumpsterem, jednak jest to całkiem ciekawa sprawa.
Postacie trzeciorzędne, czyli tak kompletnie zapomniane z tylko jedną piosenką. Są to na przykład Crazy Singing Dolls. Więcej takich postaci zobaczycie później. Jamba Mix to dwuodcinkowa seria autorstwa Ferns & Freak. To kilkuminutowe filmy, podczas trwania których widzimy kilka teledysków różnych postaci, głównie tych starszych. Wartym wspomnienia jest fakt, że nie są to filmy sprzed 10 lat, bo pierwsza część została wrzucona 27 października 2020 roku, pewnie w ramach nostalgii. Ringtone King to chyba najmniej znane określenie jumpscare'u, bo nie było ono zbytnio używane. Takie krótkie entry na rozluźnienie. Jamba Jamba to kanał, który napotkałem tylko raz w komentarzach pod Incoming Call. Nie ma na nim żadnych filmów, postów, nic. Tak jakby służył tylko do napisania komentarzy. Być może tak było. Party B to jedna ze starszych, ale popularnych postaci. Popularnych do tego stopnia, że otrzymała ona nawet swojego pluszaka. Ale nie o tym. Mimo swojej popularności, teledysku z nią nie ma na żadnym oficjalnym kanale Jamby, jedynie na fanowskim. Jammy and the Dumps to bardzo wyróżniający się teledysk. Jest on dłuższy niż przeciętny i nie zawiera on tylko piosenki. Jest to, można by powiedzieć, krótki film. Całkiem ciekawa odskocznia. Szczerze mówiąc, chętnie zobaczyłbym film wyłącznie z postaciami Jamby. Jamba All Stars Game to anulowana gra, która miała zostać wydana na PlayStation 2 oraz PC. Miała ukazać się 14 września 2007 roku. Grywanymi postaciami miały być te mniej kojarzone, czyli Sweetie, Nessie, Jumbo i jeden pies z teledysku Mad Dogs. Podobno każda postać miała mieć specjalną umiejętność. Przykładowo Nessie mogła ziać ogniem. Celem gry było znalezienie złodzieja nut, aby postacie dalej mogły tworzyć dzwonki. Gra najprawdopodobniej nie wyszła przez, o ironio, kontrowersje z dzwonkami właśnie. Anna Blue Music to o wiele mniej znany kanał należący albo do Anny, albo do Jamby. Jej własny kanał nazywa się Anna Blue Tube, ma na nim ponad 700 000 subskrypcji i dodaje tam nie tylko muzykę, ale również na przykład vlogi. Zaś Anna Blue Music ma 4 filmy. Reklamę strony Anny, 2 wersje So Alone i preview piosenki Damiana Doma. Jestem pewny na 75%, że to kanał Jamby, gdyż znajdują się tam tylko filmy ich autorstwa, a Anna prowadzi swój własny kanał w zupełnie inny sposób. Jamba to trwający 3 sekundy film na kanale Jamba All Stars. Zawiera on jedynie statyczną planszę z napisem Jamba i tyle. Nie ma żadnego dźwięku, komentarze są wyłączone. W opisie możemy przeczytać logo. Nie mam pojęcia, po co coś takiego wstawiać, ale dobra. Jamba Music 2 to coś w rodzaju reklamy oferty Jumpstera. Jednak co wyróżnia ten spot? Otóż jest on, można by powiedzieć, trochę erotyczny, gdyż na samym początku w prawym dolnym rogu widzimy szczurek, który, mówiąc delikatnie, się rozmnażają. Dodatkowo pod koniec widzimy skąpo ubraną panią siedzącą na telefonie. Szczerze mówiąc, zaskoczyło mnie to, gdy pierwszy raz to zobaczyłem, bo Jumpster robi raczej rzeczy przyjazne dzieciom. Myliłem się, a przekonacie się nie tylko teraz, ale również podczas omawiania ostatniego entry w tej warstwie. Jamba, Bentek. Na kanale Bentek znajduje się krótki film z czymś, co przypomina diabła w roli głównej. Fabuła, w cudzysłowie, opiera się na próbie zniszczenia telefonu przez bohatera. Umieściłem to entry, bo myślałem, że to jakaś opuszczona animacja, tak jak Party B, ale później odnalazłem ten sam film na Jamba All Stars. Sexy. Kiedyś na stronie Jamby istniały różne zakładki dla zainteresowanych konkretną rzeczą, jak tapety, awatary czy filmiki. Istniała również zakładka o nazwie Sexy. Znajdowały się tam zdjęcia mężczyzn ukazujących swoje wdzięki. Gdy to odnalazłem, byłem w szoku. Jednak dziwniejsze rzeczy na tej stronie były i o tym powiem na końcu iceberga. Podobno zakładka nie cieszyła się ogromną popularnością i szybko z niej zrezygnowano.
Model Anny Blue na miniaturce. Na kanale Jumpster znajduje się niemiecka wersja So Alone. Wyróżnia się jednak miniaturką. Widnieje na niej model postaci Anny. Być może jest to usterka, być może drobny smaczek. Kto wie. Sweetie używany przez boomerów. Jeśli Wielkanoc dostajesz filmik od babci z życzeniami, istnieje duża szansa na to, że był na nim właśnie Sweetie. Chodzi mi o filmik Świąt, radosnych świąt, życzymy wszystkim Crazy Singing Dolls. Ci, którzy kojarzą Jumpstera, doskonale wiedzą, że animacje, które wykonują, są w 3D. Jednak nie ta. Film wygląda zupełnie inaczej, bo jest animacją zrobioną w 2D. Podobno jest to tylko preview, ale pełnej wersji nigdzie nie ma. Mam dwie teorie o tym. Albo animacja nie została ukończona, albo pełna wersja to Lost Media. Burn Your Ex to aplikacja autorstwa Jamby. Została zapowiedziana na kanale Jamba All Stars w filmie o tym samym tytule co aplikacja 2 września 2011 roku. Prawdopodobnie jest autorstwa Gesta Digital. Ciężko mi powiedzieć cokolwiek więcej o aplikacji, więc przejdźmy dalej. SE Outlet Shops. To kolejny temat, który poruszyłem w moich starszych filmach i również go streszczę. Na tej stronie było do kupienia Incoming Call. Wiem jak to brzmi, ale nie wiem czy chodzi o prawa do filmiku, czy co, ale i tak strona jest całkiem dziwna. Nie jest ona jakkolwiek związana z Jumbą, oprócz wcześniej wspomnianego Incoming Call. Oto przed Wami ostatnia, najgłębsza warstwa Jamba Iceberg. To tu skrywają się informacje niedostępne dla przeciętnego fana. Lost Media. To pojęcie odnosi się do wszystkich zaginionych treści Jumby. Wymienię kilka, ale nie wiem czy będą to wszystkie. Piosenki Robot Little, gra Jumpster All Stars, Burn Your Ex, większość polskich reklam i może pełna wersja Crazy Singing Dolls. Wydaje mi się, że to wszystko, ale nigdy nie mamy 100% pewności. Największa kontrowersja związana z dzwonkami, czyli niesławne $40,000 zdobyte dzięki nieuwadze widzów. Opłata za dzwonki była pobierana co miesiąc, a kupujący nie wiedzieli jak anulować subskrypcję. Gdy sprawa wyszła na jaw, Jamba została zjechana od góry do dołu. Doprowadziło to do końca ich kariery. Pornografia na jamba.fr. Dokładnie tak, nie przesłyszeliście się. Na stronie Jump znajdowała się dosłowna pornografia. I to różne rodzaje, których nie wymienię, ale niektórych możecie się domyślić. Funkcja ta istniała niecały rok, a wszystkie filmy czy zdjęcia zaginęły. Oto dotarliśmy do końca tej góry lodowej. Mam nadzieję, że Wam się spodobała, bo robiłem ją bardzo długo. Jest to mój najdłuższy iceberg w życiu. Dziękuję tym, którzy zostali do końca. Widzimy się w kolejnym filmie. Ja się z Wami żegnam. Cześć.